Zabarykadowaliśmy się na nic, no bo jakby ktoś miał tu przyjść. No, teraz muszę to rozwalić. Tak to wygląda tu z tej strony. No wygląda, że raczej się tu nikt nie kręcił. Kiedyś była sala kominkowa. Możliwe, że to była jadalnia. Tu może kuchnia. Ładny kalendarz. Może ktoś tu ostatnim razem mieszkał w 2008 roku. Jakaś taka ubikacja. Jechaliśmy stamtąd, tą bramą. To jest ten budynek, on jest spory. Tam chyba w tych drzwiach latem mieszkali Cyganie, bo widziałem jakieś resztki ich ubrań. No ciekawy jestem, co tu kiedyś było. A tutaj pewnie mieszkały psy w tej części. W ogóle dzisiaj jest środa, 15 marca i dla mnie to będzie dzisiaj 7. dzień podróży. Już powoli zaczynam się czuć jak w podróży, bo to zawsze trzeba coś w sobie zmienić po takim siedzeniu w domu, w komforcie, gdzie tu jest ubikacja, tu jest kuchnia, to wszystko jest proste, a tu jest inaczej, ale za to czujesz taką wolność, bo ja nie wiem, no jedziemy w tamtą stronę, trzeba przejechać tą wieś, zaraz pojedziemy do Rumunii, ale ja nie wiem dalej, co nas tam czeka, co się wydarzy. Nie do końca musisz się przejmować tym, co będzie jutro, bo to, co będzie jutro, to ty o tym zadecydujesz. To zadecyduje o tym droga, zadecyduje ta trasa, te kilometry, które przejeżdżasz. Najważniejsze, żeby było ładnie, a patrzcie się, jaki dzisiaj jest ładny dzień, żeby było ciepło, żeby było gdzie rozłożyć namiot, żeby się nic nie psuło, żeby było jedzenie, fajni ludzie. I to jest taka kwintesencja tej całej podróży. Hej, jak się czujesz? Lepiej niż wczoraj. Aha. A dobrze spałaś? Na początku dużo kaszlałam, ale potem się poprawiło. To co, to bierzemy rowery i ewakuujemy się stąd, tak? Tak. Brama była zamknięta, ale dało się tędy bokiem przejść. Zaraz tutaj dojedziemy do głównej drogi. Zbliżamy do wiochy. Pasą się krowy. No. I tyle wioski. To co? Z 2-3 km i będzie granica, myślę. Nie wolno na rowerze. Tą drogą powinniśmy jechać, Nie no, chyba jedziemy normalnie, no bo co zrobimy? 5 km do przejścia granicznego, był znak, że nie wolno jechać rowerem, no ale jak mamy jechać, no? To mamy go wziąć na plecy, tam jest droga szutrowa wzdłuż pola, nie będziemy szutrową jechać 5 km. Jak traktory zasuwają, to chyba my na rowerach możemy jechać, no bo co innego zrobić? Możliwe, że tu prawą stroną idzie droga rowerowa. Musimy spróbować tu wjechać. Tak, tu jest droga rowerowa, więc mogliśmy opuścić główną drogę. Patrz, ile syfów nawrzucanych do tego rowu. Butelki, całe worki na śmieci. Powinni co 200-300 metrów jakiś kosz na śmieci ustawić, co by ich to kosztowało, nie? Taniej by wyszło niż sprzątanie tych worów. Masakra. Słuchajcie, jest jeden śmietnik. Na odcinku kilometra był jeden śmietnik. Jak do tej pory od wyjazdu z Polski żadnych dokumentów nie musieliśmy pokazywać, nie? Na przejazd na Słowację, na przejazd na Węgry. A jeśli teraz tu jest granica, no to pewnie będzie trzeba pokazać paszport. No i tak, podjeżdżamy na granicę. Węgry się kończą. Znak stopu, ale chyba można jechać. Kontroli nie ma.
czyli Węgry można było opuścić, ale może na wjazd do Rumunii będzie trzeba pokazać jakiś dokument. Wygląda, że Rumuni sprawdzają dokumenty. To ja wyłączę i chowam kamerę, bo nie chcę, żeby była jakaś gadka. Więc tak to wyglądało, że jechaliśmy, tam była ścieżka rowerowa i chyba z Węgier wyjechaliśmy bez żadnych dokumentów, ale po stronie rumuńskiej musieliśmy pokazać w 2 miejscach paszporty, nie? Tutaj tak wygląda granica. No Ta teraz ścieżka, nad ścieżką nagle był znak tylko, że pieszy, wózek inwalidzki, jeszcze coś. I ja się tam wpatrzyłam, bo już nie było roweru. A na drugim pasie tam graniczny tak machali, już tutaj. zaczął cię wołać, nie? Żebyś podeszła z dokumentem. No, ja postawiłem rower tutaj, a jeszcze zajrzymy do kantorów zapytać, czy przypadkiem nie można by złotówek wymienić, nie? O, cukierek. Co żeś tam znalazła? O kurde. A jak się jednym podzielimy? A jeszcze jest drugi. A! Dobra, znaleźliśmy. A co to jest? Patrz, bo to nie są polskie cukierki. Miatnaja. To co? Jemy, tak? Ale Znalezione, nie kradzione. A doczytasz się? Gdzie wyprodukowane? Czy one są rosyjskie? tu nie ma napisane, No nie gdzie ma. jest. No nieważne. Tu jest po rumuńsku i po rosyjsku, więc może to są... Może rumuńskie na rosyjski rynek. Także witamy w Rumunii. Teraz pojedziemy do znajomych do Rendy. Niedaleko tutaj w Oradea. Tam parę kilometrów, gdzie mamy dzisiaj spać. Co prawda mamy tam być dopiero o godzinie 15, także mamy dużo wolnego czasu. No ale zrobimy sobie przez to dzisiaj taki dzień odpoczynkowy, coś popierzemy, umyjemy się, bo zasuwamy już, no ja już tak, dzisiaj 7 dzień zacząłem, a do Renda o 4 dni więcej. Także należy się, to jest podróż, a nie wyścig. Z temperaturą jest tak, jak świeci słońce i nie ma wiatru, to jest ciepło, ale wystarczy, że na chwilę zajdzie i pojawi się taki mały wietrzyk, to chciałoby się założyć kurtkę. Przynajmniej mi się robi wtedy chłodniej. Tak jest, dokładnie. Jesteśmy w centrum Oradei i tu jest taka główna chyba uliczka widoczna. Przejdziemy się po prostu zobaczyć, jak to wygląda, bo mamy chwilę czasu, czekając na znajomego. Ale powiem wam szczerze, że w porównaniu do Węgier to tutaj jest większa cywilizacja. No chyba, że tak z Węgrami, nie? No chyba, że tak tylko jechaliśmy przez te wiochy i się wydawało, że jest tak nie za ciekawie. A tu no tu też, tu w wioskach jeszcze nie byliśmy. No i nie widziałem tu jeszcze Cyganów, a bardzo dużo było na... Ty już widziałaś, tak? Ja jeszcze tak nie widziałem, no może widziałem, tylko nie zwróciłem uwagi. Ale na Węgrzech ich było bardzo dużo i nieraz cała wioska była taka, widać, że tylko zamieszkała przez Cyganów. Ale zwróćcie uwagę, jak tutaj dużo się remontuje. No, tak jakby spora część miasta jest w renowacji. Dużo jest budynków tutaj w takim stylu secesji. Zobaczcie, takie charakterystyczne okna są. Ładne sklepienia dachowe. No bardzo ładnie, mi się tu osobiście podoba. Centrum miasta jest czysto. Dość to wygląda na zadbane. Zupełnie taki europejski standard. A o czym gadacie? To właśnie zastanawiam się. Może o życiu, nie? Jakieś występy. In Ungarn zum Beispiel heute ist Feiertag. A, okej. Und wegen dieser werde ich Ungarisch dazu. Chyba się skończyło. W tym rejonie dzisiaj jest święto narodowe. Tak się dowiedzieliśmy. Deutsch, bisschen Englisch, ein bisschen Latein. A pamiętasz, jak się ten plac nazywa? Uniri. Piazza Uniri.
Nagle wszystkie dzwony okoliczne biją. Stamtąd słychać, z tego kościoła tu. Ale nie ma pełnej godziny, tylko jest za 15:03. No i w ogóle w Rumunii przestawiliśmy zegarki o godzinę do przodu. A powiedz jeszcze, że jest ciekawy przelicznik leja do złotówki, w zasadzie 1:1, nie? No tak, ale tam na granicy wymieniła 100 dostała, no. to chyba jest dobry kurs. Także przelicznik jest po prostu 1:1. 1 złotówka to jedna leja. A ceny są chyba takie same jak w Polsce, bo jak patrzyłem teraz na jakieś drożdżówki, to drożdżówka kosztowała 1,5–2 leje, no to tyle samo co w Krakowie. Dzisiejszą noc spaliśmy u rodziców przyjaciela do Rendy. Tutaj się suszą nasze rzeczy. Udało się wczoraj zrobić pranie, co jest bardzo ważne. Po tygodniu jazdy te rzeczy już były trochę przepocone, trochę śmierdziały, brudne, skurzone i tak dalej. Tutaj dostaliśmy taki pokoik. Dorenda spała na łóżku. Ja sobie tu spałem na termareście. No i generalnie tu są te wszystkie nasze rzeczy. Tu i tu jeszcze ładuję na drogę baterię do latarki, baterii do GoPro, telefon i tak dalej. Co dzisiaj w planie? Teraz jest godzina 8:10, polskiego czasu to będzie 7, tutaj jest godzina do przodu. Pewnie jakieś śniadanie do godziny i koło godziny 10 lub 11 będziemy umówieni, już wychodzimy z sakwami, ze wszystkim, z rowerem do miasta. Adrian to jest ojciec mojego znajomego Razwana, zrobił nam bardzo dobre śniadanie Tak. z omletem, boczkiem, Z samych naturalnych keczupem, rzeczy, które sam zrobił. i inne rzeczy, dżem, bardzo smaczne. Poogarnialiśmy się, poładowaliśmy wszystkie sprzęty, komputer, Dorenda napisała bloga. Wczoraj całą noc i dzisiaj pół rana pisała, noc, nie no. dodawała ramki do zdjęć. I takie tam. Ale jest piękny i długi. To najważniejsze. No, wyjechaliśmy 10 km za Oradea i no, droga wygląda tak, że troszeczkę mamy pod wiatr, przez co nie idzie się za bardzo rozpędzić niż 15 na godzinę. Do tego jest dość spory ruch na tej drodze, a jest bardzo wąskie pobocze, więc trzeba jechać bardzo uważnie, żeby nie mijać linii i nie wjeżdżać za bardzo na drogę, bo dość sporo ciężarówek jeździ w jedną i w drugą stronę, więc jak się wszyscy spotkamy, ciężarówka z przodu, ciężarówka z tyłu i my na poboczu, no to może się okazać, że będzie nas chciała lekko spychać, więc trzeba uważać. Co mogę powiedzieć na przykład, jeśli porównać tą drogę w stosunku do dróg na Ukrainie, to tu jest bardzo w porządku nawierzchnia. Widać, że ta droga jest nie tak dawno temu robiona. Ta główna część drogi do linii jest w porządku. No natomiast słabe jest to, że jest tak wąskie pobocze, a na Ukrainie troszkę na odwrót. Drogi zazwyczaj w gorszym stanie, oczywiście w bardzo złym, gdzie jest mega dużo dziur i tak dalej, ale to co tam jest na plus to szerokie pobocza. Takie pobocze szerokie mniej więcej jak ta zatoczka dla autobusu. I jadąc tam mimo bardzo dużego ruchu o wiele jest bezpieczniej, ponieważ możemy się trzymać prawej strony pobocza i jesteśmy dość daleko od głównej linii jezdni, przez co mniej narażamy się na niebezpieczeństwo związane z ruchem drogowym. Oddaliliśmy się jakieś pół kilometra od trasy. Trasa tam jest. Tu jesteśmy na skraju wioski, a tak generalnie dookoła wygląda to, jakby tu był jakiś step. Jakieś 20 minut temu, może pół godziny temu zaszło słońce. No i robi się ciemno, także musimy szybko zdążyć postawić namioty i standardowo zabierać się za gotowanie kolacji. Dzisiaj nie będzie makaronu, za to będzie ryż. Reszta będzie tak samo.